Cześć kochani, jak zwykle bardzo serdecznie Was witam. Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Czym się dzisiaj zajmiemy? Dziś zajmiemy się tym, o czym często mówimy. Chodzi o szczepionki. E, W tym przypadku chodzi o szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, czyli Human Papilloma Virus, która to szczepionka ma zabezpieczyć nas, dorosłych i nasze dzieci przed ewentualnie zakażeniem, przed infekcją tym po prostu wirusem. Przytoczę Wam tutaj pewne badania. Akurat często korzystam z materiałów zamieszczanych na takim portalu Children's Health Defense. Chodzi o obronę zdrowia dzieci. Zobaczycie, ale z drugiej strony na przeciwnym biegunie taka zajawka, wypowiedź pani profesor Agnieszki Szuster-Ciesielskiej, polskiej pani profesor, która jest wybitnie proszczepionkowa pod każdym względem. Została powołana przez byłą panią Leszczynę, minister zdrowia, do pewnego grona ekspertów zajmujących się po prostu zagrożeniem pandemicznym i tak dalej. I ona absolutnie zdecydowana jest, pojawiła się jako taki jastrząb w kobiecej skórze w czasie pandemii, tej plandemii, pandemii covidowej. Oczywiście nikt, kto ma jakieś zdroworozsądkowe podejście, nie zaprzecza, że koronawirus istnieje. O tym od lat 70. mówili polscy lekarze, polscy naukowcy. Są podręczniki, w których o to opisywano, a więc wirusy z typu SARS, czyli oddechowe, tu SARS-CoV-2 i tak dalej, czyli koronawirus, z, z tym dodatkowo 19, czyli 2019 rok i tak dalej. Ta pani profesor jest wybitnie proszczepionkowa. I teraz jest sprawa dość skomplikowana, bo z jednej strony jesteśmy my, którzy nie mamy pojęcia o nauce, o tej wirusologii, o immunologii i tak dalej, i tak dalej. I z drugiej są tak zwani eksperci. Ci eksperci w czasie tej całej hucpy covidowej często występowali w telewizji. Nazwiska znane nie będę tutaj wymieniał, bo nie chciałbym być też ciągany gdzieś tam być może, bo ktoś poczuje się urażony, ale te nazwiska były publicznie znane, którzy mówili: tak, niebezpieczne, szmaty trzeba nosić, szczepić się i tak dalej, i tak dalej. O ile ja wiem, pewnie nakręcimy jeszcze kilka takich audycji, to w ogóle poddawanie się jakimkolwiek szczepieniom wymaga w pewnych przypadkach ograniczeń. Na przykład ludzie, którzy mają osłabione układy odpornościowe, immunologiczne, szczepić się nie powinny. Kobiety w ciąży, no to muszą być przebadane, a tymczasem co zrobiono? Że ci wszyscy chętnie podstawiali pod te namiociki i ich szczepili kuli do oporu. I nikt o tym nic nie mówi, że to może być niebezpieczne. Jeżeli ktoś choruje na nowotwór, to co to oznacza? To znaczy, że ma osłabiony potężnie układ odpornościowy. Jeżeli ktoś choruje na cukrzycę typu 1, typu 2, to oznacza, że ma osłabiony układ odpornościowy. I co tym ludziom szczepionki należy podać? To mi się po prostu w głowie, to jest logika prosta, to się nie mieści. Druga sprawa, jeżeli dziecko dopiero się rodzi i w pierwszej dobie życia podaje mu się szczepionkę, która ma mu zabezpieczyć przed atakiem jakichś wirusów, bakterii i tak dalej, to trzeba się puknąć w głowę. Ludzie, o czym wy mówicie? Ja sam rozmawiam z wieloma lekarzami. Mówiąc ludzie, mam na myśli tych wszystkich, którzy uważają, tak, trzeba, i zwłaszcza tych lekarzy pediatrów, którzy uważają, że w pierwszej dobie życia trzeba dziecko zaszczepić. To jest dopiero chore. Ja rozmawiam sam z lekarzami niektórymi i z innej grupy, że tak powiem, mentalnej, którzy mówili, to jest po prostu zbrodnia. I tak ja też uważam, bo jeżeli dziecko się rodzi, to ono jeszcze nie ma wykształconego układu odpornościowego. To dziecko wyszło dopiero z łona matki
I ten układ odpornościowy, który w 80% zależy od wykształcenia jelitka tego dzieciaczka, nie może przyjąć od razu szczepionki, żeby od razu zwalczać te po prostu zagrożenia. To tak jakbyśmy, słuchajcie, małemu dziecku kazali ćwiczyć MMA, w ogóle sztuki walki. Taki mały dzieciaczek ledwie raczkuje, już go posłać na treningi. Ze starszymi ewentualnie, żeby się uczył, uodpornił się na ciosy przykładowe, mocno i tak dalej, i tak dalej. Żaden problem. Żeby nauczył się walczyć i tak dalej. Przecież to jest chore. Na zdrową logikę tylko to wziąć. I dobrze. Dzisiaj mamy sprawę HPV. Mam znajomych lekarzy, mam kilku bardzo dobrych lekarzy. Jeden z nich, fantastyczny naprawdę człowiek, z ogromną wiedzą, mówi jednak, że mówi, no trzeba jednak te dzieciaki szczepić, również chłopców. Dlaczego? Bo chłopcy mogą być nosicielami wirusa brodawczaka. I jak tak posłuchałem i tak poukładałem sobie różne kropki, to doszedłem do wniosku, że wiecie co, jeżeli, znaczy to jest zasada Goebbelsa. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą, więc jeżeli tych lekarzy wzywa się na różnego rodzaju szkolenia, sympozje i tak dalej, to tłucze im się do mózgu tyle razy różne historie, że oni nawet potrafią uwierzyć, to jest psychologia tłumu. Psychologia tłumu. Na mojej stronie internetowej www.januszdabrowski.pl na blogu mam taki artykuł Dzika tłuszcza, dzika banda, dziki tłum. Tłum, każdy może znaleźć się czasami w tłumie. Czasami nawet bardzo inteligentni, bardzo rozsądni ludzie, nawet mądrzy życiowo, mogą znaleźć się w tłumie. Wiecie co? Że w ogóle wówczas tłum staje się taką jakby jednostką oddzielną, gdzie nawet, powtarzam, rozsądni, mądrzy ludzie, racjonalnie, pozornie myślący, przestają racjonalnie myśleć, stają się tłumem, który kompletnie nie myśli, który reaguje jedynie na emocje. I tym tłumem bardzo łatwo jest po prostu manipulować, kontrolować go. Jeszcze raz powtarzam, może zamieszczę nawet link specjalnie, niby i pozornie niezwiązany. Dzika tłuszcza, dzika banda, dziki tłum. To jest akurat tam w tym artykule na blogu jest masa cytatów francuskiego socjologa Marie-Gustave Le Bon, który napisał sporo prac na ten temat i uważam, że wszyscy dyktatorzy, Stalin, Hitler, Goebbels, a więc ci propagandyści, Mao Tse-tung, Pol Pot i tak dalej, włącznie z polskimi propagandystami, nazwisk nie wymieniam, na pewno czytali Le Bona, Marie-Gustave Le Bon, i po prostu uczyli się od niego, jak manipulować po prostu tłumem. I mam wrażenie, że dzisiaj wielu lekarzy należy do takiego po prostu tłumu, coś im się wciska i oni w to święcie wierzą. Ale przejdźmy do rzeczy. Udostępniam najpierw ekran i kochani, na początku krótko na temat, momencik, o tutaj pierwsza sprawa, jako zajawka, bo ja będę chciał nakręcić oddzielną audycję na ten temat. Słuchajcie, profesor Szuster-Ciesielska, jestem zbulwersowana wypowiedziami, że wirus HPV jest wirusem rozwiązłości. I uważam to już ten tytuł za manipulację, bo ja jeszcze jak żyję 71 lat nie usłyszałem i interesuję się sprawami zdrowia, nie usłyszałem ani razu od nikogo takiej wypowiedzi, takich zarzutów, że wirus HPV jest wirusem rozwiązłości. Więc jeżeli pani profesor Szuster-Ciesielska niby tak broni ewentualnie potencjalnie chorych i chorych, że ktoś tam zaraził się, a więc za często sobie używał w różnych konfiguracjach. To ja pierwszy raz o czymś takim słyszę. I tego typu tytuł już jest co najmniej mylącym, a przede wszystkim to jest manipulacja. I tylko dosłownie kilka zdań. Antyszczepionkowcy nie wahają się używać kłamstw i manipulacji. Wielu rodziców nie jest w stanie zweryfikować przekazu, więc jest to bitwa o rząd dusz, mówi wirusolog profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z UMCS-u.
I teraz popatrzcie, znowu manipulacje. Ja niżej podpisany wyrażam sprzeciw wobec objęcia mojego dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną. Wypadają tam pewne rzeczy. Profilaktycznymi świadczeniami stomatologicznymi dla dzieci i młodzieży i znowu brakuje jakiejś części. Nie wyrażam zgody na żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz wymagających opatrzenia drobnych urazów bez mojej wiedzy oraz na przetwarzanie danych medycznych mojego dziecka. Ponadto nie wyrażam zgody na podanie szczepionki HPV oraz przekazywanie dziecku jakichkolwiek informacji na ten temat. Kto i dlaczego kolportuje takie treści? No i profesor Szuster-Ciesielska mówi, takie oświadczenie ukazało się na stronie mediów społecznościowych pani Justyny Sochy, szefowej Stowarzyszenia Stop NOP, propagującej antyszczepionkowe treści i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu manipulacja, bo jak się wyrywa z kontekstu pewne rzeczy, to później są skutki. I teraz tak, profilaktycznymi świadczeniami stomatologicznymi dla dzieci i młodzieży. No jak to? Co to za rodzic, który się nie chce, żeby jego dziecko było objęte opieką stomatologiczną? Ale czytajmy tutaj, co tu wycięto dodatkowo? Bo co tym dzieciom się podaje? Amalgamaty, a może coś innego? A co to znaczy profilaktyczna opieka zdrowotna? Co oni mają na myśli? Nie rodzice, którzy to piszą, ten protest, czyli to oświadczenie, tylko co to znaczy? Niech w takim razie medycyna zdefiniuje, co to jest profilaktyczna opieka zdrowotna. Co dzieciom chcą po prostu podawać i tak dalej, i tak dalej. Przecież były plany na podawanie szczepionek przeciwko HPV w szkołach, oficjalnie, bez zgody rodziców. To dlaczego my nie mamy po prostu protestować i składać tego typu oświadczeń? To wszystko, ten artykuł jest w Pulsie Medycyny. Akurat ukazał się 9 września 2024 roku. Cały czas jest po prostu jest aktualny i tak dalej. I teraz, kochani, ja przejdę do właściwego tematu. Mam nadzieję, że... O, i tutaj. Słuchajcie, kochani. Chcę posłużyć się takim artykułem właśnie z Children's Health Defense, czyli dotyczącym szczepionki Merck. Szczepionki wyprodukowanej przez firmę Merck. Tutaj jest akurat, kochani, oryginał. Oczywiście, jak zwykle, linki do oryginału zamieszczę, natomiast tłumaczenie jest bardzo trudno znaleźć. Dlaczego? Bo jeżeli nawet ja wam podam link, to tam często jest trudno znaleźć i nie można go tego jakby przetłumaczyć, więc wiecie, jak ja to przynajmniej robię, biorę na przykład oryginał, klikam w link, robię, po prostu znajduję oryginał, później biorę to w blok na przykład, coś takiego, później każę skopiować i dopiero do wyszukiwarki Google'a wstawiam, ukazuje się mi w związku z tym tytuł takiego artykułu, dojście, link po prostu i z boku dopiero jest tłumaczenie. Jest naprawdę trudno ten portal znaleźć. Bardzo trudno znaleźć. Chyba że wpiszecie od razu Children's Health Defense, ale to mniejsza z tym. Więc to jest oryginał. My przechodzimy, kochani, do tłumaczenia. Artykuł ukazał się 8 maja 2025 roku, czyli jest to świeżynka. Oczywiście pani Szuster-Ciesielska mówi, szczepionki są bezpieczne, przebadane i tak dalej. I to samo mówi o szczepionce przeciwko HPV i to samo mówiła o szczepionkach antykowidowych. Przebadane, bezpieczne i koniec, kropka. No to zobaczmy teraz, co będzie. Nie do obrony. Merck zaprojektował badania nad szczepionką Gardasil, słynną, aby ukryć szkodliwość szczepionki przeciwko HPV. Niedawno ujawniony raport ekspercki duńskiego lekarza i światowej sławy metodologa badań naukowych, doktora Petera C. Goetzsche, ujawnia, że firma Merck celowo przeinaczyła profil bezpieczeństwa swojej szczepionki Gardasil przeciwko HPV. Autorka Marianne Demasi i tak dalej, lekarz, o ile wiem. I teraz posłuchajcie. Uwaga redaktora. Organizacja Children's Health Defense, która brała udział w precedensowym procesie sądowym dotyczącym szczepionki Gardasil HPV,
produkowanym przez firmę Merck zapewnia stałe wsparcie dla pozwu. Sprawa Robi przeciwko Merck Company dotycząca szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV Gardasil zostanie wznowiona we wrześniu 2025 roku w Los Angeles. Może się ona okazać jednym z najbardziej burzliwych procesów firm farmaceutycznych w historii Stanów Zjednoczonych. Podstawą sprawy są zarzuty, że firma Merck błędnie przedstawiła profil bezpieczeństwa szczepionki Gardasil. Zarzuty te zostały obecnie poparte mocnymi dowodami. Podstawą roszczeń przeciwko firmie Merck jest niedawno ujawniona opinia biegłego duńskiego lekarza światowej sławy metodologa badań doktora Petera Goeczego, złożona w ramach wniosku przedprocesowego. Jest jego 350-stronicowa analiza kryminalistyczna. Obecnie część oficjalnych akt sądowych obnaża mrożącą krew w żyłach historię ustawiania badań klinicznych, zaniedbań regulacyjnych i globalnego oszustwa. Według Goeczego firma Merck tak bardzo zniekształciła dane z badań klinicznych, że wyniki stały się pozbawione znaczenia naukowego. Ocena Goeczego jest surowa i jednoznaczna. Badania sponsorowane przez firmę Merck nie mogą posłużyć do prawidłowej oceny szkodliwości szczepionek, pisze, dodając, że firma zmarnowała okazję do legalnego zbadania bezpieczeństwa szczepionki Gardasil. Ja o tej szczepionce, kochani, też piszę w jednej z moich książek, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, bo chodzi o nowotwory tutaj w tym przypadku raka, chodzi o nowotwory szyjki macicy i ja piszę dużo na temat różnych skutków ubocznych tej szczepionce, bo to wszystko zostały znalezione po prostu badania różnego rodzaju naukowe. Teraz pojawia się fundamentalne pytanie. Czy miliony nastolatków wprowadzono w błąd, nakłaniając ich do wyrażenia zgody na szczepienie, którego prawdziwe ryzyko dla bezpieczeństwa zostało celowo ukryte? Próby mające na celu wprowadzenie w błąd. Goeci w zasadzie, tak to z duńskiego podobno się czyta, od samego początku twierdzi, że firma Merck organizowała badania kliniczne nie po to, by wykrywać szkody, lecz by je maskować. Zamiast stosować obojętne placebo, tak jak roztwór soli fizjologicznej, co jest złotym standardem w badaniach klinicznych, firma Merck zastosowała w ramach kontroli we wszystkich badaniach, z wyjątkiem 2 przeprowadzonych na małej grupie, adiuwant na bazie aluminium, kochani. Na mojej stronie, na moim kanale, w playliście szczepienia jest między innymi audycja dotycząca tego, co zawierają dzisiaj szczepionki. A więc na przykład adiuwanty zawierające składniki aluminium. A już wiele lat temu, w latach chyba 90. XX wieku, angielskie instytuty badawcze stwierdziły wyraźnie, że aluminium, sole aluminium są przyczyną Alzheimera. Adiuwanty aluminiowe są znane neurotoksyny, które wywołują reakcje immunologiczne i mogą same w sobie powodować miejscowe i ogólnoustrojowe skutki uboczne. Chyba profesor Szuster-Ciesielska nie ma o tym pojęcia. To jak to? Jeżeli nie ma pojęcia, to się zajmuje wirusologią i immunologią? Co to jest? Cytat z Goeci. Nie da się obronić faktu, że Merck unikał porównania swojej szczepionki z placebo, pisze Goeci. Ta taktyka miała jasny cel: zminimalizować występowanie skutków ubocznych poprzez zapewnienie, że grupa kontrolna doświadczy podobnych skutków ubocznych jak grupa szczepiona, dzięki czemu szczepionka wydawała się bezpieczniejsza w porównaniu. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, w tej chwili wszystko na to wskazuje, że to jest organizacja, oczywiście nie mówię o wszystkich, tylko o wodzach, jest to organizacja kryminogenna dosłownie, ostrzega, że stosowanie aktywnego komparatora, takiego jak adiuwant, zamiast prawdziwego placebo, utrudnia ocenę szkodliwości szczepionek. Boże, WHO to napisało, to jest ciekawe.
Dopiero pod presją organów regulacyjnych firma Merck zdecydowała się na przeprowadzenie 2 małych badań z użyciem placebo w postaci soli fizjologicznej. A te 2 badania, zaznaczone poniżej czerwoną ramką, wykazały znacznie większą częstość występowania szkód w porównaniu z badaniami, w których jako placebo stosowano adiuwant aluminiowy lub szczepionkę porównawczą. I tutaj jest oczywiście, to jest dla specjalistów i tak dalej. Krótko mówiąc, Goethe ocenił, że celem tych procesów było wprowadzenie w błąd, ukrywanie szkód poprzez dzielenie danych. Oprócz opisu projektu badań, Goethe szczegółowo opisuje, w jaki sposób firma Merck systematycznie manipulowała rejestrowaniem i raportowaniem zdarzeń niepożądanych. Uczestnicy byli monitorowani pod kątem szkód przez zaledwie 14 dni po każdej dawce szczepionki. Stosunkowo krótki okres. Reakcje autoimmunologiczne i inne szkody związane ze szczepieniem mogą ujawnić się po tygodniach lub miesiącach, a czasami po latach, zanim zostaną zdiagnozowane, jak w przypadku schorzeń takich jak zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej. No, warto to sobie wygooglować, co to takiego jest. Ale jest związane po prostu z sercem przecież. Jeżeli zdarzenie niepożądane wystąpiło poza tym 14-dniowym oknem, nie było liczone jako skutek uboczny szczepionki, ale klasyfikowane jako nowa historia medyczna, co zaciemniało jakikolwiek związek ze szczepionką. Nazywając zdarzenie niepożądane nową historią medyczną, firma Merck nie tylko ukryła ważne zdarzenie niepożądane, ale także ich ciężkość, wyjaśnia Goethe. Reakcje, które wystąpiły poza krótkim oknem obserwacji, zostały wyłączone, chyba że zostały zaklasyfikowane jako poważne, na przykład zagrażające życiu lub powodujące niepełnosprawność, hospitalizację lub trwałe uszkodzenie. Ale nawet niektóre z tych reakcji zostały pominięte przez firmę Merck w jej raportach. W rezultacie tysiące zdarzeń niepożądanych, które mogłyby ujawnić wzorce szkód, zostało systematycznie wykluczonych z końcowej analizy. Nie chodziło o to, żeby po prostu odwrócić uwagę od celu. Była to przemyślana strategia firmy Merck. Znikające szkody. Jednym z najbardziej zaskakujących fragmentów raportu Goethego jest sposób, w jaki firma Merck wykorzystała wyniki badań P001, jednego z największych badań klinicznych szczepionki Gardasil. W badaniu wzięło udział ponad 14 000 osób, których zadaniem było porównanie oryginalnej szczepionki Gardasil z jej nowszą wersją, Gardasil 9, która zawierała 2-krotnie więcej adiuwantów i 5 więcej antygenów chorobowych niż Gardasil. Dane z badania wykazały, że poważne działania niepożądane wystąpiły u 3,3% uczestników otrzymujących szczepionkę Gardasil 9, podczas gdy u osób, których podano oryginalną szczepionkę Gardasil, odsetek ten wyniósł 2,6%. Merck odrzucił tę różnicę, określając ją jako niewielką i porównywalną. Analiza Goethe wykazała jednak, że wzrost ten był statystycznie istotny. Obliczył, że na każde 141 osób zaszczepionych szczepionką Gardasil 9, jedna doświadczy poważnego zdarzenia niepożądanego, wskaźnik, który określił jako alarmujący. Poruszanie się po danych w ramach tego badania było nie lada wyzwaniem. Goethe opisuje dokumenty z badania liczące ponad 8734 strony jako gęste, chaotyczne i celowo ustrukturyzowane, by ukryć kluczowe ustalenia. Ważne wyniki mogą łatwo pozostać niezauważone, ostrzega. Jego zdaniem firma Merck nie tylko nie zbadała szkodliwości szczepionek, ale wręcz aktywnie stworzyła bariery, aby ukryć je przed opinią publiczną. Zignorowano sygnały ostrzegawcze po wprowadzeniu produktu na rynek. Po wprowadzeniu szczepionki Gardasil na rynek światowy, przepraszam bardzo, coś mi się tutaj stało, o, dobra, muszę wyjść. Po wprowadzeniu
No, widzicie, jakieś tam sprawy ciężkie, techniczne, ale już dajemy sobie radę. Po wprowadzeniu szczepionki Gardasil, haha, ciekawe to jest. Po wprowadzeniu szczepionki Gardasil na rynek światowy zaczęły pojawiać się doniesienia o poważnych skutkach ubocznych, w szczególności dotyczących zespołów neurologicznych, takich jak wspomniane wcześniej z problemy z tachykardią POTS i zespół bólu regionalnego. Zamiast przeprowadzać niezależne przeglądy, agencje regulacyjne, tak jak Europejska Agencja Leków, polegały na wewnętrznych analizach firmy Merck, aby ocenić, czy te schorzenia mogą mieć związek ze szczepionką. A oprócz tego, słuchajcie, nie wiem, czy to się czyta Merck, czy Merck, nie mam pojęcia, nie sprawdzałem to translatorem, zresztą angielski albo jakiś inny, inaczej pewnie będzie to wypowiadał. Ale to mniejsza z tym w tej chwili. Getty podkreśla jednak, że poszukiwanie baz danych firmy Merck było wąsko zdefiniowane i słabo skonstruowane, co w efekcie skutkowało tym, że wiele istotnych przypadków nie zostało nawet uwzględnionych w wyszukiwaniu kluczowych terminów. Oficjalny raport EMA nie wspomniał, że strategie przeszukiwania baz danych stosowane przez producentów były niewystarczające i że wiele przypadków musiało zostać pominiętych, pisze Getty. Zamiast kwestionować te wadliwe analizy, organy regulacyjne przyjęły je bezkrytycznie. Getty nazywa to po prostu porażką regulacyjną. To niezwykłe, że organy regulacyjne do spraw leków zaakceptowały sprzeczne, stronnicze i wprowadzające w błąd raporty firmy Merck oparte na badaniach, które wcześniej były wadliwe. Erozja świadomej zgody. Dla Getty kwestie te wykraczają poza zwykłe nadużycia naukowe. Stanowią one poważne naruszenie etyki lekarskiej. Uczestnicy badań byli okłamywani. Mówiono im, że otrzymują placebo, podczas gdy w rzeczywistości wszczykiwano im adiuwant aluminiowy. Kochani, co to jest? Przecież to jest kurczy kryminał. Nie zostali również odpowiednio poinformowani o rzeczywistym zakresie potencjalnych szkód związanych ze szczepionką. Getty twierdzi, że bez uczciwego ujawnienia informacji doszło do odmowy świadomej zgody, która jest podstawą etycznych badań klinicznych. Miliony nastolatków i ich rodzin podjęło decyzje w oparciu o dane dotyczące bezpieczeństwa, które były niekompletne, wybiórczo podawane lub celowo ukrywane. To nie tylko skandal naukowy, to zdrada zaufania publicznego. To zdrada zaufania publicznego. I co, lekarze w Polsce? Kochani, wśród was jest wielu porządnych, fantastycznych lekarzy, ludzi. Tak samo jak pośród pozostałego personelu medycznego. Jest masa takich ludzi. Ale wystarczy, bo to jest na zasadzie 80, zasada Pareto, 20/80. Mam wrażenie, że jest tych porządnych 20%, to 80% to są zupełnie inni. I dziwicie się, że my, potencjalni pacjenci, nie mamy do was zaufania? Jak ja czytam, powiedzmy, te komunały profesor Agnieszki Szuster-Ciesielskiej, która się bardzo źle wypowiada na przykład o doktorze Witczaku, który jest przeuczciwym po prostu człowiekiem, to już mi to wystarcza. Nie wierzę wam, nie ufam po prostu. Dlatego mówię, sprawdzam. Organy regulacyjne nie były bierne, lecz współwinne. Raport Getty rzuca również surowe światło na agencje regulacyjne odpowiedzialne za ochronę zdrowia publicznego, w tym amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków, FDA, oraz Europejską Agencję Leków, EMA. Powszechnie wiadomo, że agencje regulacyjne borykają się z niedoborami kadrowymi, co oznacza, że mało prawdopodobne jest, aby były w stanie przeprowadzić dogłębną analizę danych firmy Merck w przedstawionej formie, zauważa Getty. Kiedy w 2015 roku obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionki Gardasil doprowadziły do formalnego przeglądu w Danii, EMA w dużej mierze polegała na danych przesłanych przez firmę Merck, aby uspokoić opinię publiczną. Jednak głęboko w tych dokumentach kryły się ostrzeżenia, których organy regulacyjne albo nie zauważyły, albo po prostu zignorowały.
Według Getty nie był to po prostu brak czujności, lecz odzwierciedlenie systemowego załamania się nadzoru regulacyjnego. I teraz, kochani, znowu dygresja. A co nam mówiono o tych szczepionkach antykowidowych? Przebadane, bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie, co się będzie działo. Znaczy, jakie jest stanowisko na przykład pani profesor Agnieszki Szuster-Ciesielskiej, która zresztą w tej chwili mówi o tym, że w tej chwili, słuchajcie, są jak nawet nie dziesiątki, to już tysiące różnych odmian koronawirusa. Kraken, jakieś omikrony, które już zmutowały, bo to są wirusy RNA, które błyskawicznie mutują. I jeżeli szczepionka mogłaby ewentualnie pomagać na na szczep jednego wirusa, to w jaki sposób pomoże na szczep drugiego? To, co mamy przyjmować tysiące szczepionek może? Rozliczenie dla zdrowia publicznego. Pozew Ruby przeciwko Merck może stanowić historyczny punkt zwrotny w odpowiedzialności firm farmaceutycznych. Sprawa nie dotyczy tylko jednej szczepionki czy jednej firmy, ale szerszych mechanizmów testowania, zatwierdzania i wprowadzania leków na rynek na całym świecie. Jeśli zostanie to udowodnione, postępowanie firmy Merck nie będzie jedynie objawem korporacyjnego nadużycia, lecz tak załamaniem się systemów mających na celu ochronę zdrowia publicznego. Kochani, to jest sprawa kryminalna. Getty podsumowuje, że badania sponsorowane przez firmę Merck nie są wiarygodne. Ten prosty, ale druzgocący wniosek może mieć długofalowe konsekwencje także po zakończeniu tego procesu. Przypominam, wrzesień 2025 rok, Los Angeles, proces. Warto to obserwować. Jeśli ta sprawa zakończy się sukcesem, może to wymusić długo oczekiwane rozliczenie, takie, które przywróci przejrzystość, rzetelność naukową i prawo każdego pacjenta do podjęcia w pełni świadomego wyboru. Na razie pozostaje jedno pilne pytanie. Ile osób ucierpiało z powodu ukrycia prawdy? Marianne Demasi. Marianne Demasi jest dziennikarką śledczą zajmującą się tematyką medyczną, mówcą oraz prezenterką i producentką telewizyjną i tak dalej, i tak dalej. Tu zatrzymuję udostępnienie. Kochani, nie jesteście naiwni, jesteście rozsądnymi ludźmi i wiecie doskonale, o co tu wszystkim chodzi. I nie tylko o to, tu chodzi o to, żeby... Ja kiedyś, przepraszam, że tak powiem, nie wierzyłem, że w różnego rodzaju, to było wiele lat temu, jakieś teorie spiskowe. Dzisiaj wiem, że naprawdę dochodzi do działań depopulacyjnych. Szczepienie na przykład mieszkańców Afryki, o których zwłaszcza kobiety nie wiedziały, że są po prostu szczepione i w ogóle podejmuje się wobec nich działania takie, żeby nie mogły na przykład rodzić dzieci. Pytanie dlaczego? Dlaczego w naszych produktach do jedzenia są substancje, które powodują zatrucie organizmu i w związku z tym problemy z zajściem w ciąży, a sprawa policystycznych jajników, chociażby kobiety nie mogą rodzić dzieci i tak dalej. I jak to jest, że jeżeli organizm zostanie oczyszczony w ciągu kilku miesięcy, dożywiony, oprócz tego, jeżeli te działania oczyszczające, dożywiające organizm dotyczą również mężczyzny, bo chodzi o jego plemniki, para okazuje się, że może mieć dzieci i nie trzeba stosować jakichś innych naprotechnologii albo zamrażać zarodków, stosować sztucznego zapłodnienia in vitro i tak dalej, i tak dalej. O co tu chodzi? Jak poukładamy te kropki, to okazuje się, że nie ma tutaj przypadków. Tym bardziej, że potężne koncerny farmaceutyczne współpracują z koncernami produkującymi produkty do jedzenia. Potężne obszary są, po co są w ogóle, przepraszam, pestycydy, te inne rzeczy, więcej żywności, rośliny, które poddaje się po prostu przemianom, czyli genetycznie są zmodyfikowane i tak dalej. Syrop glukozowo-fruktozowy, który jest produkowany z kukurydzy, tej poddanej oczywiście zmianie poprzez GMO i tak dalej, więc
Słuchajcie, tego można byłoby nasypać całe mnóstwo. Wiecie doskonale, o co chodzi. I po prostu to, że dzisiaj wielu Polaków w tej chwili odwraca się od medycyny konwencjonalnej, akademickiej, to czyja to zasługa? Tym bardziej, jeżeli zdarzają się fantastyczni lekarze, to co z nimi robi NIL i te okręgowe, czyli Naczelna Izba Lekarska i te sądy lekarskie, które trzeba byłoby rozpiżyć na 4 strony świata, tak prawdę mówiąc. Gówniarze, smarkacze, mówię to oficjalnie, którzy zasiadają tam, smarkateria w stosunku do wybitnie zasłużonych, etycznych lekarzy. To jest draństwo dopiero. I kochani, skończył się czas bawienia się w jakieś takie, wiecie, nie wypada tego powiedzieć, taka polityczna poprawność, bo ktoś zostanie urażony. Panie pośle, pan mija się z prawdą. Kłamiesz, draniu, kłamiesz, łotrze. Nam nie wiem, brakuje chyba, nie wiem, cojones, żeby to wyraźnie powiedzieć. Takie owijanie w bawełnę. Ktoś palnął, niechcący, łagodnie, żeby tylko nie urazić. Kogo urazić? Łotrów, kłamców, oszustów, manipulantów? W głowie mi się to nie mieści. Kochani, dlaczego w ogóle robię tę audycję? Bo trzeba to obnażać. Być może, myślę, że kanał nie zostanie zamknięty, bo to są oficjalne dokumenty. Po prostu linki podaję. Ewentualnie, więc na bazie tej. Chociaż wiecie, jak się psa chce uderzyć, to kij się na niego zawsze znajdzie. To jest inna sprawa. Jak nie będzie tak, to będą inne metody popularyzacji po prostu wiedzy i koniec, kropka. Ale w końcu my musimy o tym mówić i musimy o tym wiedzieć. I pani profesor Agnieszko Szuster-Ciesielską, może się pani w jakiś sposób uwiarygodni, bo jak na razie to pani kompletnie nie wierzę. Bo wiem. Bo wiara i wiedza to są 2 skrzydełka. I ponieważ wiem, jakie były oszustwa w COVID-zie, a pani dalej tego broni, to ja pani nie wierzę. I nie wierzę wielu innym po prostu lekarzom. A wierzę tym, którzy są krzywdzeni, tym lekarzom, którzy są przez was krzywdzeni. Tyle na dzisiaj, kochani. Bardzo was proszę o aktywność po prostu. Chodzi o lajki, chodzi o subskrypcje. Chodzi o komentowanie, jak najwięcej komentarzy i proszę, podawajcie swoim znajomym, podawajcie w różne po prostu social media linki do tych moich audycji, bo po prostu trzeba oświecać ludzi. Zdaję z tego sprawę, że wielu pokaże nam tak. Przepraszam za gest, ale to jakby rodzaj cytatu, bo nie pamiętam, chyba 2021 rok byłem na potężnej demonstracji, czy 2022 na potężnej demonstracji właśnie antykowidowej i tak dalej. I taki stał gdzieś tam chyba na 4. piętrze człowiek w czarnej takiej szmacie i pokazywał nam z balkonu takie dwa faki. No biedny człowiek i tyle. Róbmy swoje każdego dnia, bądźmy bardzo, kochani, wbrew pozorom optymistyczni. Bo jeżeli oni usiłują tak kłamać, tak jest atak kłamców i tak dalej, to znaczy, że krucho jest z nimi. To znaczy, że kończy im się amunicja, kończą się argumenty. Zaczynają stosować argument siły, a nie siłę argumentów. Jeżeli usiłują przeprowadzać coś w rodzaju przymusowych szczepień, jako metody ochrony mnie, Dąbrowskiego również i was, to o czym to świadczy? Że są bezsilni. Bezsilne łotry. Na dzisiaj tyle. Wszystkiego dobrego wam życzę. Jeszcze raz proszę o aktywność. Kochani, nawet i ostatnie zdanie. Nawet nie przepraszam was już za to, bo nie mam za co, za ostrość tego mojego języka, bo to nie, ta ostrość nie jest skierowana w waszą stronę, to doskonale rozumiecie, tylko w stronę tych, którzy nam usiłują zrobić krzywdę. Zrobią sami sobie. Trzymajcie się, Pepatwich.